Dziś jesteśmy w Highland, w Coastal Highland, w destylarni Kleinisch. Ze mną klasyka z tej destylarni, po prostu Kleinisch 14-letni, ale w dwóch odsłonach. W drugiej połowie roku 2025 zmienił się design tego klasyka. Czy zawartość pozostała ta sama? Sprawdźmy to teraz. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Highland, w Coastal Highland, jesteśmy w destylarni Kleinisch. Ze mną dzisiaj klasyk Kleinisch 14-letni w dwóch wersjach. Wersja starsza po lewej stronie jest to whisky, która została zabutelkowana we wrześniu 2023 roku. Po prawej stronie jest to nowsza wersja, która została zabutelkowana we wrześniu 2025 roku. Więc co mogę powiedzieć o tych butelkach? Co mogę powiedzieć o tych wypustach? Po pierwsze, jest to 14-letnia whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46%. Jest to Diageo, więc mamy tutaj barwnik, dodany karmel, co pisze zarówno na tym, jak i na tym opakowaniu. Odnośnie filtracji na zimno, postawię tutaj po prostu znak zapytania. To jest Diageo, a Diageo niechętnie dzieli się informacjami, szczegółami na temat konkretnych wypustów. Jeśli chodzi znowu o sklepy, które sprzedają tą whisky, są sklepy, które piszą ze stanowczą pewnością, że to jest whisky, która jest filtrowana na zimno, ale są również i sklepy, które mówią, że ta whisky nie jest filtrowana na zimno. Więc pozostanę przy tym, że zostawię tutaj po prostu znak zapytania. Jeśli chodzi o leżakowanie, dojrzewanie tej whisky, to znowu mamy informacje typu Diageo, są to Selected Oak Casks. I tutaj z pomocą przychodzą nam niektóre sklepy internetowe, które mówią, że mamy tutaj zarówno ex-bourbon, jak i jakiś udział beczek po Sherry Oloroso. Ale czy tak jest naprawdę? Nie wiem i postawię tutaj po prostu bezpiecznie znak zapytania. Mamy tu po prostu wyselekcjonowane dębowe beczki. Jeśli chodzi o cenę tej whisky, u mnie można Kleinischa 14-letniego kupić już od 43 euro, w Polsce z tego co znalazłem od około 220 zł. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Ja postaram się, aby ten film był w miarę krótki, ponieważ robiłem już recenzję Kleinischa 14-letniego, jednakże sam jestem ciekawy, czy są różnice w tych wypustach, a tym bardziej komentarze Jakuba i Darka pod ostatnim filmem Kleinisch 100 Proof od Signatory Vintage zachęciły mnie do tego, aby zrobić to porównanie. No nie będę teraz czarował, ale jak tylko kupiłem tą butelkę, to zrobiłem już kilka razy takie porównanie dla samego siebie. Niemniej, pierwszy raz będę robił to teraz przed kamerą. I nauczony doświadczeniem będę zaczynał od lewej strony. Dobrze, wcześniej nalałem sobie whisky do kieliszków. W mojej lewej ręce, albo w obu rękach w tym momencie, Kleinisch 14-letni z roku 2023. Sprawdzę, jak jest na nosie. No i jest dobrze. I jest tak, jakbym oczekiwał. Mam tutaj od razu tą woskowość. Bardzo fajny zapach słodkiego miodu. Jasne owoce. Mam jabłko i mam gruszkę. Bardzo fajnie teraz. Morskość. Leciutko słona jest ta whisky. No jest delikatnie, jest delikatnie. Ta whisky ma 46% alkoholu. Nie wiemy, czy jest filtrowana na zimno, czy nie, ale jest delikatnie na nosie. Jest bardzo dobrze ułożona. Teraz i troszeczkę dębu. Czuć wyraźnie i beczki po Sherry Oloroso, tutaj w tym wypuście. Czuć dąb, czuć taką lekką orzechowość. Prażony orzech laskowy. I troszeczkę czerwonych owoców. Teraz bardzo ładnie słód, taki cukier słodowy, morskość. No i ten wosk. Kleinisch taki, jakiego znam, Kleinisch taki, jaki lubię. Dobrze. Przejdę na prawą stronę.
do Klainisza 14-letniego. Jest to wypust z września, z 3 września 2025 roku. Przynajmniej 3 września 2025 roku została ta whisky zabutelkowana. No i muszę powiedzieć, że nie jest źle na nosie. Wręcz jest bardziej interesująco, jest bardziej intensywnie. I na pierwszym planie Sherry Oloroso, czerwone owoce. Mam tu coś czereśni, mam tutaj żurawinę, mam i słodkie, bardzo słodkie jabłko i słodką brzoskwinię. Mam więcej dębu, więcej tanin na nosie. No teraz troszeczkę morskości, ale nie odczuwam w tym momencie na nosie tej woskowości. Jest bardziej intensywnie, bardziej Sherry Oloroso i gdybym dostał tą whisky w ciemno, powiedziałbym, że fajna whisky, fajna sherry whisky albo ex-bourbon sherry whisky, taka zbalansowana, gdzie mamy dość sporo też i dębu i tanin, ale jestem przekonany, że nie odgadłbym, że to jest Kleinisz 14-letni. No troszkę ostrzej teraz. Ten alkohol tutaj nie jest tak dobrze połączony i ukryty jak w tej wersji. Dobrze, możemy powiedzieć, ta butelka jest u mnie nie tak długo jak ta po lewej stronie. Być może, ale jest tutaj tych kantów, tych pazurów, tej ostrości i świeżości o wiele, wiele więcej niż tutaj. No szukam tych klainiszowych klimatów tutaj, tej woskowości, tej miodowości i muszę się przebić przez te Sherry Oloroso, przez ten dom, przez te taniny, przez te przyprawy. Przy znacznej ilości dobrej woli powiedziałbym, że odnalazłem. Ale na ile naprawdę teraz tutaj to odczuwam, a na ile chcę to odczuwać, ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Dobrze. Wrócę na lewo do Kleinisza z roku 2023. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Jest delikatniej. Jest o wiele lepiej ułożona i mam tu teraz taki leciutki funk. Mam tutaj taką brudną piwniczkę, coś takiego brudnego, co mi się bardzo podoba i nawet odczuwam tutaj taki leciutki dymek. Bardzo fajnie, słodka gruszka, ale jest i słodko i wytrawnie. I tutaj ta woskowość, naprawdę, tu nie muszę się w tej chwili absolutnie wysilać, tu wyraźnie ją czuję. Dobrze, wrócę jeszcze raz na prawą stronę, do tego nowego wypustu. No absolutnie, absolutnie nie czuję tutaj tych 14 lat. A tym bardziej w tym bezpośrednim porównaniu. No powiem tak, pachnie na młodszą whisky. Mam tutaj wyraźnie więcej ostrości tego dębu, jak i alkoholu. Nie jest absolutnie fajnie zaokrąglona, nie jest fajnie ułożona, ale nie mogę powiedzieć, że pachnie źle. Pachnie ciekawie i zachęcająco, ale absolutnie nie na whisky, która ma 14 lat. No dobrze, nie będę się tak nad nią znęcał. Przejdę teraz na lewo i skosztuję tego starszego Kleinisza. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fajnie, fajnie teraz ten dymek, ten torfik. Jest minimalny,
ale fajnie łączy się teraz z dębem. Bardzo fajne przyprawy. Mam troszeczkę pieprzu, troszeczkę imbiru. Mam tutaj słodką gruszkę, słodkie jabłko, mam miód, mam tą woskowość. Taki leciutki funk. Bardzo fajnie. Teraz tak na finiszu, bardziej wytrawnie, troszeczkę suszonych owoców. No i ta woskowość. To jest Kleinisch. No ale teraz na nosie wyczuwam tutaj również Sherry Oloroso. Może nie tak mocno jak tutaj, ale takie orzechowe klimaty. Leciutko w tle takie czerwone owoce i przyprawy. No i ta morskość. Teraz tak troszeczkę zbożowo-słodowo. Bardzo ładnie. No bardzo fajny Kleinisch. No, klasyka. O czym tutaj mówić? Dobrze, idę do klasyka w nowszym wydaniu. Specjalnie nie przepłukuję ust wodą. Chcę wyłapać różnice, jeśli takowe są. No ona nie pachnie źle. Tutaj mam wyraźnie jakiś większy udział beczek po Sherry Oloroso i mam więcej dębu i więcej tanin. No i jest więcej słodyczy. Na nosie mam więcej słodyczy, więcej czerwonych owoców, więcej dębu, więcej tanin. Mniej woskowości, mniej miodu i nie mam tego funku tutaj. Dobrze? Sprawdzę, jak smakuje ten nowszy wypust. Odstawię kieliszek. Powiem tak, pierwsze 2 sekundy są bardzo fajne, bardzo ciekawe. Jest słodko, jest owocowo. Mam tutaj dojrzałe jabłko, dojrzałą brzoskwinię, dojrzałą gruszkę. Jest to przyjemne. Później przychodzi taka ostrość, przychodzą taniny. Mam sporo przypraw od tego dębu. Absolutnie ten alkohol tutaj jakoś nie jest zgrany, nie jest to fajnie ułożone. Mam sporo goryczy, gorzkości. I ciężko mi w tym momencie nawet nazwać tą gorycz gorzką czekoladą, czy nawet kawą. Nie jest to zbyt przyjemne. Pierwsze 2-3 sekundy, bardzo fajne, ale to nie ma nic wspólnego z Kleinishem, którego znam tutaj, absolutnie. Fajna, owocowa whisky. Jest intensywniej, jest bardziej słodko niż tutaj, ale później te taniny, ta gorzkość. Teraz na finiszu jest gorzko, jest sucho, ściąga mi śluzówki. Absolutnie ten alkohol nie jest tutaj dobrze ułożony. Jest ostrzej na języku. No mam teraz coś suszonych owoców. Teraz jest tak wytrawnie. Tej morskości ledwo. Nie wyczuwam absolutnie tutaj woskowości albo jakiegoś smaku miodu. Sporo tanin, sporo dębiny. Dobrze, może zrobię jeszcze raz łyka, po prostu tej wersji po prawej stronie. Bardzo ostro na języku. No fajnie, ten pierwszy moment jest bardzo fajny. Jest słodko, czerwono-owocowo. Teraz sporo imbiru.
I taniny, 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 taniny. Gorycz. Jest tak sucho, gorzko i niezbyt przyjemnie. Jakbym napił się whisky, która nie jest dobrze ułożona, jakbym się napił whisky, która była leżakowana, jak to powiedzieć, żeby być poprawnym politycznie, w słabych beczkach po prostu. Nie wiem, dla mnie to tutaj absolutnie nie gra. Mam wrażenie, jakbym miał część tego destylatu, który był leżakowany w jakichś beczkach, które już były częściej używane i ktoś jakby chciał ratować ten wetting jakimiś aktywnymi beczkami, być może beczkami po Sherry Oloroso, które były bardziej aktywne i wniosły więcej owocowości, ale jednocześnie więcej tanin. I muszę powiedzieć, że to się jakoś tak nie zespoliło. Jakoś to nie gra. Czy to jest zła whisky? No zła whisky to nie jest. Czy to jest whisky, która jest warta 45 euro? Myślę, że kupię whisky za 30 parę euro, które smakują lepiej. A nawet, czekajcie, sięgnę, tak z ciekawości, zaraz wracam. Wiem, że mogę znaleźć inne przykłady, ale właśnie taki, popatrzcie. Taki 44,5% jest to NAS, jest to Linkwood, który był finiszowany w PX-ie. Nie mówię, że cudo, ale bardzo fajna, pijalna whisky za 30 parę euro i podchodzi mi bardziej niż ten 14-letni Clyneish. Ja wiem, to jest Linkwood, to jest Clyneish, ale po prostu miałem pod ręką, chciałem pokazać, że jeśli miałbym już wydać 35-40 euro, to wolę wydać na tą butelkę. Przede wszystkim, kupując Clynisha 14-letniego, chcę mieć Clynisha. Nie mówię, że ta whisky jest zła. Być może za 30 euro, ale absolutnie. Alkohol nie jest tu dobrze ukryty i nie jest połączony. Mam sporo ostrości, sporo tanin i nigdy w ciemno nie powiedziałbym, że ta whisky ma 14 lat. Absolutnie nie chcę tutaj tego podważać. Jestem przekonany, że to whisky ma 14 lat. Ale pytanie jest, co to były za beczki? Albo następne pytanie. Dobra, zostawmy pytania. No teraz pierwszy raz, kiedy fajnie czuję słodowość tego destylatu. No i fajne sherry, no nie mogę powiedzieć, no fajna słodowa whisky, fajna sherry whisky. Powiedziałbym, że taka młodsza whisky, nie do końca dobrze ułożona, z pazurem, ze sporą ilością tanin. Absolutnie nie mogę powiedzieć, że ta whisky ma 14 lat, absolutnie i na nosie, i na języku nie mogę powiedzieć, że to jest Clyneish. Albo powiem inaczej, nie jest to taki Clyneish, jaki znam, jakiego bym oczekiwał. A tym bardziej, skoro tutaj stoi Clyneish 14, tak samo jak tutaj. Przejdę jeszcze za chwileczkę na lewo, ale tak w ogóle nie mówiłem nic o butelce. No powiem teraz, jeśli chodzi o wygląd, butelka bardzo mi się podoba. No muszę powiedzieć, że ta czerwień tutaj i tutaj, według mnie wygląda to ładniej. Co prawda nie mamy czarnego kotka, tylko złotego kotka, ale bardzo mi się podoba butelka. Jeśli chodzi o design, jak najbardziej. Pytanie, czy tuba? Ja jestem zawsze za tubami, ale zostawmy teraz tuby na boku. Sprawa ekologii, sprawy ekonomiczne i tak dalej. No to pudełko nie jest złe, wygląda dobrze. Ma te same opisy praktycznie co tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się to jakoś tak pokazać. O tak może. No widzicie, tutaj też pisze Clyneish. No nie wiem, jak to ustawić teraz do światła. No jakoś nie jestem zbyt dobry w te klocki, ale myślę, że widzicie ten napis tutaj. No jak dla mnie, jeśli chodzi o design, fajnie, ale dla mnie najważniejszą sprawą jest po prostu to, co jest w środku. Oczywiście, możemy powiedzieć, że jest to sprawa batcha. Dobra, już przechodzę do podsumowania. A jednak jeszcze chcę skosztować tej 14. Chciałem powiedzieć oryginalnej 14. Tej 14 z 23 roku. Kurczę, no dzień a noc. No tutaj wiem, co mam w tym kieliszku.
Dobrze, zrobię jeszcze jednego łyka, zanim przejdę do podsumowania, albo nie wiem, może to będzie przedostatni łyk i zrobię jeszcze tam łyka i dopiero przejdę do podsumowania. Ten dymek, świetnie. Ten fang, bardzo fajnie. Tutaj nie odczułem tego ani troszeczkę. Bardzo fajnie. Ta butelka ma jeszcze jedną wadę i teraz o niej wspomnę. I dobrze, że robiłem te porównania wcześniej. Gorycz i gorzkość i te taniny z tej butelki zostają dłużej na podniebieniu i na języku. I kiedy skosztujemy tej butelki, kiedy skosztujemy tej whisky z tej butelki, to niestety wszystko inne, co wypijemy później, będzie miało jak gdyby znamiona tej whisky. Dlatego i dzisiaj przy tym porównaniu najpierw wąchałem i kosztowałem tą whisky po lewej stronie. Nauczony doświadczeniem. I dobrze, że tak zrobiłem. O wiele lepsza whisky jest tutaj niż tutaj. Niemniej ten łyk był bardziej taninowy, bardziej ostry i nie był tak przyjemny jak na początku, ponieważ wcześniej miałem tą whisky w ustach. No fajnie, fajnie. Jeszcze się coś dzieje. I to jest przyjemne. Dobrze. Zrobię ostatniego łyka tej wersji po prawej stronie i przejdę do podsumowania. Dobra, dobra. Im dalej w las, tym tylko gorzej, tylko gorzej. Dobra, muszę się napić wody i przejdę do podsumowania. Więc podsumowując, ale zanim, ten trzeci łyk, po prostu, sorry, ta whisky jest niepijalna. Przy tym trzecim łyku jest niepijalna. To już nie jest przyjemne. Więc podsumowując, dzisiejszym bohaterem jest Cleynish 14-letni. Jest to bardzo dobry wypust, jest to bardzo dobra whisky, którą cechuje taka woskowość, miodowość, jasne owoce i morskość. Naprawdę świetny wypust. 14-letnia whisky w bardzo dobrej cenie, w 46%. I jak najbardziej polecam, polecam, polecam. Jest to klasyk, który nigdy się nie starzeje. Jest to klasyk, którego trzeba skosztować. Jest to klasyk, który zawsze dobrze się pije. No właśnie, czy zawsze dobrze się pije? I tu przychodzi nam ta butelka. To jest ten sam klasyk wydany w roku 2025. No i muszę powiedzieć, to jest zupełnie inna whisky. To jest zupełnie inny Cleynish. I ten wypust tutaj z tym Cleynishem nie ma praktycznie nic wspólnego poza nazwą i tą 14. I nie widzę najmniejszego sensu, aby kupować tą whisky. No wybaczcie mi, że teraz to mówię. Uwielbiam Cleynisha 14, nawet jeśli to jest wersja Diageo, gdzie mamy barwnik i znak zapytania przy filtracji. No dobrze, wydam 40 parę euro, ale mam coś, co znam i dostanę to, czego oczekuję. Tutaj absolutnie nie. Oczywiście, pytanie pierwsze. Być może jest to kwestia batcha i mam nadzieję, że jest to kwestia batcha, że po prostu, nie wiem, następny, który wyjdzie, będzie bardziej przypominał ten wypust. Ale pomimo wszystko nie rozumiem, czemu, dlaczego ktoś wypuszcza taką whisky. Takiego klasyka wypuszcza w takiej formie. O co tu chodzi? Bo nawet gdyby ona była bardziej wygłaskana, gdyby była słodsza, więcej sherry i powiedziałbym, dobra, Diageo chce pozyskać nowych klientów, chce pozyskać nowe osoby, które zachwycą się Cleynishem, może potrafiłbym to w jakikolwiek sposób przełknąć i przyjąć. Ale ona nie smakuje dobrze. Ona nie smakuje na 14 lat, a te taniny i dąb robią tutaj naprawdę złą robotę. Takie jest moje zdanie na dzień dzisiejszy. No jestem ciekawy waszego zdania, czy mieliście już możliwość zestawić ze sobą, przynajmniej tego nowego, z jakimś starszym wypustem, jakie są wasze wrażenia. Jeśli chodzi o tego Cleynisha po prawej stronie, nie polecam, nie polecam i nie polecam. Są to stracone pieniądze moim zdaniem i za te pieniądze możemy kupić coś, co nam będzie bardziej smakowało. Albo po prostu szukajmy tych starszych wersji tak długo, jak są jeszcze na rynku i kupujmy po prostu tą wersję. Bo moim zdaniem to nie jest Cleynish 14-letni. Nie w takim wydaniu, jaki znam tutaj.
to jest zupełnie inna whisky, która mi nie podchodzi, nie smakuje. No dobra, już wystarczy tej goryczy tutaj. Niemniej, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie i że mnie wspieracie. Do następnego filmu. Cześć!